Będziemy mieli na to odpowiedź, ale jeszcze w tym miejscu nie jesteśmy. Now, another approach that's been used in cells is there are small proteins within the lysosomes and those compartments called RABs. Kolejne podejście polega na tym, że w komórkach w lizosomach są bardzo małe białka, które się nazywają raby. It was found that if you took Niemann-Pick cells and you overexpressed, you made many more than normal of these proteins, you could fix the problem. I następuje nadekspresja tych białek, czyli w ten sposób, ponieważ ich zaczyna być więcej, może to rozwiązać problem. And this has now been done in mice, and it does show a positive effect, although it doesn't cure the problem. Takie badania zostały przeprowadzone na myszach i mają wpływ pozytywny, chociaż nie leczą. Now, I know we're running a little long, so Troszkę zaczynamy just brakować a couple czasu. more comments. Jeszcze kilka komentarzy w takim razie. I'm going to move along. I just want to tell you about this molecule. Chciałbym opowiedzieć Państwu o tej molekule. This is a molecule called cyclodextrin. To jest molekuła, która nazywa się cyklodekstryna. And this is basically many sugar molecules linked together. I to jest wiele molekuł cukru, które są połączone. And it forms a structure like a cone. I mają strukturę takiego stożka. Now many of you may have used this molecule. Wielu z Państwa mogło wykorzystywać Because it's used in air fresheners. ponieważ jest stosowana w odświeżaczach powietrza. You spray it in the air. Rozpylają Państwo w powietrzu. The molecules that cause the bad smells go in here. A te molekuły, które są odpowiedzialne za nieprzyjemny zapach, wchodzą do środka. Falls to the ground, the bad smell is gone. Spadają na ziemię i jest po nieprzyjemnym zapachu. But many molecules fit in here, including cholesterol. Ale wiele molekuł także tam wchodzi, w tym cholesterol. So it was found that if you take mice with Niemann-Pick that are 7 days old, Zostało udowodnione, że kiedy weźmiemy mysz z chorobą Niemanna-Picka, która ma 7 dni and you give them one injection of this compound, i dostaną zastrzyk, jeden zastrzyk z tym elementem, they live for twice as long. żyją dwukrotnie dłużej. So this is very exciting. I to jest bardzo dobra wiadomość. Not a cure, To nie jest lek, to nie leczy choroby, but it's produced the biggest effect we have seen in mice so far. ale miał największy wpływ na myszy, jaki widzieliśmy do tej pory. The problem is you have to do this very early. Problem polega na tym, że trzeba to zastosować bardzo wcześnie. The later you give this treatment, the less effective it is. Im później zastosuje się takie leczenie, tym mniej jest ono skuteczne. I'm just going to tell you a little bit now about this new potential blood test. Chciałbym teraz powiedzieć o tych nowych testach potencjalnych. And then talk just a little bit about my experience with miglustat or Zaveska and some thoughts about the way to move forward and make further progress in Niemann-Pick. A potem powiem o moim doświadczeniu z miglustatem, z Zaveska. Now this work is not my work. This is work that was done by Dan Ori at Washington University together with Denny Porter from the National Institutes of Health. To nie jest moja praca, to jest praca, która została wykonana przez Dave'a Ori z Uniwersytetu w Waszyngtonie, także drugiego badacza Denny Porter at the National Institutes of Health. Denny Porter z Krajowego Instytutu Zdrowia. Dr. Porter got stuck in Washington, D.C. 2 weeks ago in a snowstorm, so I presented the information for him at the lysosomal meeting. W trakcie ostatniego spotkania naszego zgromadzenia, to ja przedstawiałem informacje na temat jego badań, ponieważ on utknął na lotnisku w Waszyngtonie ze względu na obfite opady śniegu. Now,
The test I'm telling you about is measuring compounds that are called oxysterols. To, o czym chciałbym Państwu powiedzieć, to test, który wykonuje się w oparciu o elementy zwane oksysterolami. In Niemann-Pick and similar diseases, the tissues suffer what is called oxidative stress. To, co dzieje się w chorobie Niemanna-Picka, a także w innych podobnych chorobach, to, że tkanki cierpią na stres oksydacyjny. And when there's a large amount of cholesterol around, some of that cholesterol is converted to molecules called oxysterols. I kiedy jest nagromadzona duża ilość tego cholesterolu u komórek, ten cholesterol przenika przekształca się w oksysterole. Now this shows that the concentration of these compounds is increased in the mice with Niemann-Pick. Na tych rysunkach widzą Państwo, że stężenie tych elementów jest podwyższone u myszy z chorobą Niemanna-Picka typu C. So in the liver here, Tak więc tutaj w wątrobie, in the cerebellum, w móżdżku and in the whole brain, i w całym mózgu you see the grey bars show normal mice, widzą Państwo te powielate kolumny, które przedstawiają wyniki u zdrowych myszy, and the black bars show mice with Niemann-Pick. a czarne kolumny przedstawiają wyniki uzyskane u myszy z chorobą Niemanna-Picka typu C. And these are all different types of oxysterols here. They all have different names. To są wszystko bardzo różne rodzaje oksysterolów, one mają różne nazwy, But all of them are increased in mice at the end of the mouse's life. ale wszystkie one są podwyższone w końcowym etapie życia myszy. In the cerebellum, you see that as the mouse gets older, the concentration increases. Jeżeli chodzi o móżdżek, widzą Państwo, że wraz ze starzeniem się myszy ten wskaźnik się podwyższa. Now there's one oxysterol that's a little bit different, and it's an oxysterol that's normally required to get cholesterol out of the brain. Jest jeden oksysterol, który jest inny. On zwykle odpowiada za usuwanie cholesterolu z mózgu. And this oxysterol level is lower than normal in the I brain. poziom tego oksysterolu jest niższy niż u zdrowego osobnika w mózgu. So the question is, are these molecules abnormal in humans? Pytanie jest następujące. Czy te molekuły wyglądają tak samo u ludzi? So this study looked at patients who are being examined at the National Institutes of Health. To badanie było wykonane na pacjentach, którzy są pod nadzorem, czy badania są wykonywane przez Krajowy Instytut Zdrowia. And this graph shows the ratio between two different sorts of oxysterols. Ten wykres pokazuje stosunek dwóch różnych rodzajów oksysterolu. And by looking at the ratio of the two, I patrząc na stosunek pomiędzy nimi, it's possible to separate patients with Niemann-Pick, shown with the black dots, możemy wydzielić pacjentów z chorobą Niemanna-Picka, to są te czarne kropki, from people who are well and those who are carriers, who are shown with red and blue dots. od tych ludzi, którzy są nosicielami i oni są oznaczeni czerwonymi i niebieskimi kropkami. Now, if you look at the concentrations of these sterols individually, Jeżeli popatrzymy na stężenie tych sterolów oddzielnie, we get very good separation of the groups here with this